Cześć wszystkim! Kolejnym etapem po produkcji serów tuż przed dojrzewaniem jest solenie serów. Solenie ma za zadanie nie tylko wzbogacić nam ser smakowo, ale również w znacznym stopniu wpływa na dojrzewanie i konserwację sera. Sery na etapie solenia zazwyczaj mają pH w granicach 4,9 do 5,5, tak uśredniając. I zadaniem soli na tym etapie jest spowolnienie działania bakterii lub zatrzymanie działania bakterii, dzięki czemu nie będą one tak skutecznie konwertować laktozy do kwasu mlekowego. I odpowiednie stężenie soli w serze pomaga zachować kwasowość na odpowiednim poziomie do konkretnego gatunku sera. Sól dodatkowo wspomaga tworzenie się skórki, ponieważ gdy sól wnika do wnętrza sera, ser oddaje pewną część wilgoci, dzięki czemu wspomagane jest tworzenie się skórki i powierzchnia sera obsycha. Sery przed soleniem, a sery po soleniu będą również miały inną wagę, ponieważ przy serach twardych i półtwardych ze względu na działanie soli, to sery są w stanie oddać nawet 4-6% wilgoci, a przy serach miękkich nawet dwukrotność tego. Wyróżniamy 3 takie podstawowe metody solenia serów. Jest to solenie w solance, solenie na sucho i solenie do ziarna. Jeśli chodzi o solenie w solance, to moim zdaniem jest najwygodniejsze i najprostsze. Ja większość swoich serów solę właśnie w solance. Chodzi tu o to, że ser jest zanurzany w solance, zapominamy o nim na ten czas, kiedy się soli, następnie wyjmujemy, wycieramy ręcznikiem papierowym lub innym ręcznikiem i przenosimy do dojrzewalni już do właściwego dojrzewania. Solanka powinna mieć stężenie około 18-20%, aczkolwiek stosuje się również solanki o stężeniu od 16 do 26%. Przy solance o stężeniu poniżej 16% powierzchnia sera będzie robiła się śliska, ponieważ w takich stężeniach pęcznieje kazeina. Jeżeli chodzi o solanki już takie powyżej 25-6%, to wbrew pozorom wchłanianie soli będzie wolniejsze niż przy niższych stężeniach. Chodzi o to, że duża zawartość soli w solance zamyka strukturę sera, tworzy taką zamkniętą skorupę, przez co sól wchłania się dużo wolniej. W solance oprócz soli i wody potrzebujemy również chlorku wapnia lub innego związku wapnia oraz octu lub innego kwasu, który reguluje nam pH solanki. Chlorek wapnia potrzebny jest po to, żeby solanka nie wypłukiwała wapnia z sera. Substancje dążą do wyrównania stężeń. Jeżeli byśmy włożyli do solanki ser bogaty w wapń, solanka nie będzie miała tego wapnia, to próbując wyrównać stężenia wypłucze nam wapń z sera i przez co również powierzchnia stanie się śliska i skórka nie będzie chciała się odpowiednio tworzyć. Dodatek chlorku wapnia zapobiega temu. Jeżeli chodzi o ocet lub inny kwas, to solanka powinna mieć pH zbliżone do sera lub nawet odrobinkę niższe. To wspomaga wytwarzanie się skórki prawidłowo. Jeżeli chodzi o ocet i chlorek wapnia, to dodajemy go tylko jednorazowo do solanki. Przy każdym kolejnym soleniu serów w tej samej solance nie musimy już tego robić. Solankę dodatkowo możemy przechowywać praktycznie bezterminowo. Musimy tylko kontrolować stężenie soli i pH. Jeżeli chodzi o kontrolę stężenia soli, to jeżeli nie posiadamy solomierza aerometru, to takie posypanie wystającej powierzchni sera solą w zasadzie wystarczy do tego, aby solanka cały czas miała odpowiednie stężenie. Sery solimy w temperaturze takiej od 10 do 15 stopni, aczkolwiek jeżeli będziecie solić sery, które ważą 100, 200, 300 gram i będzie to tylko 2, 3, 4 godziny, to śmiało po produkcji możecie taki ser solić w temperaturze pokojowej, bo wiem, że nie każdy w domowych warunkach ma gdzie przechowywać solankę i robicie ją za każdym razem nową. Kolejną metodą solenia serów jest solenie na sucho. Zazwyczaj stosowane jest do serów pleśniowych, serów miękkich, serów kwasowych czy kwasowo-podpuszczkowych, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście stosowali tą metodę również do serów półtwardych czy twardych o większych gabarytach. W tej metodzie powierzchnia sera oprószana jest z każdej strony suchą solą, sól jest pozostawiana do wchłonięcia, a następnie ser przenoszony jest do dojrzewalni. Zazwyczaj stosowana ilość soli to jest takie 2-4% według wagi sera. Jeżeli chodzi o sery mniejsze, takie powiedzmy 100 do 300 gram, to wystarczy jednorazowe oprószenie powierzchni solą, czyli wysypujemy całą odmierzoną sól na ser.
Natomiast jeśli chodzi o sery większe, no to wtedy fajnie jest tą sól odmierzoną podzielić na 2 lub 3 partie. I tutaj podobnie właśnie jak przy solance o dużym stężeniu. Jeżeli naraz wysypiemy za dużo soli, no to powierzchnia nam się zamknie i ser nie będzie odpowiednio wchłaniał tej soli, przez co większość tej soli lub przynajmniej część spłynie po serze i nie zostanie wchłonięta. Dlatego jeżeli używacie większej ilości soli do większego sera, no to podzielcie to na te 2-3 razy. Opróżcie jedną częścią sól, zostawcie na kilka godzin do wchłonięcia, następnie ponownie opróżcie, znowu zostawcie i ponownie. Jeżeli już cała sól będzie wchłonięta, wtedy przenosimy taki ser do dojrzewalni. Kolejną metodą solenia serów jest solenie do ziarna. Solenie do ziarna jest stosowane przy serach typu brytyjskiego, typu cheddar, Leicester itd., czyli serach cheddarowanych. W tej metodzie na pewnym etapie produkcji, kiedy ser ma już odpowiednią kwasowość, jest rozdrabniany lub mielony. Sól aplikowana jest bezpośrednio do ziarna sera, mieszana, pozostawiana na kilka chwil do wchłonięcia i następnie taki ser jest przenoszony do form, pod prasy i następnie już bezpośrednio do dojrzewalni. Jest to super fajna metoda, ponieważ nie trzeba ani czekać na ser, nie trzymać sera w solance, ani nie solić go na sucho, natomiast nie do każdego sera będzie odpowiednia. Jeżeli zasolilibyśmy ser typu Gouda na sucho, kiedy on nie ma jeszcze odpowiedniej kwasowości, no wtedy ser nie wyszedłby nam odpowiedni tak jak powinien. Są jeszcze metody mieszane, czyli powiedzmy łączenie solanki z soleniem na sucho. Na przykład ogromne sery Emmentaleri ważące po kilkadziesiąt kilogramów bardzo często są solone w solance, a następnie jeszcze przez kilka tygodni lub miesięcy co jakiś czas oprószane solą z wierzchu. Jest jeszcze taka jedna metoda, bardzo rzadko stosowana, na przykład przy serze Crescenza, czyli solenie mleka na pewnym etapie produkcji. To ma za zadanie maksymalnie spowolnić działanie bakterii, no i przez co taki ser wychodzi bardzo delikatny, ponieważ kwasowość nie rozwija się tak szybko, jak rozwijałaby się bez dodatku soli. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam rozjaśniłem metody solenia serów i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.